Cześć Wam, z tej strony Rafał Baran z szukającprzygody.pl i po 5 latach postanowiłem nagrać dla Was odcinek o tym, jakie były moje oczekiwania na początku odnośnie Filipin, a jaka jest rzeczywistość już po czasie, jak tutaj już mieszkam. Dzisiaj jak zawsze witam Was ze słonecznych Filipin. Jest piękna pogoda, zresztą jak przez ostatnie 4 miesiące. W zasadzie od 4 miesięcy tylko raz deszcz padał i to było jakieś 4 dni temu. Popadało przez 2 godziny. Teraz mamy kolejny dzień słoneczny. Dla tych, którzy śledzą mojego vloga systematycznie, warto jeszcze wspomnieć o tym, że jak pewnie wspomniałem o tym przez ostatnie kilka odcinków, cofnęli nam przepustki, czyli od 1 maja możemy już podróżować na Negros Oriental, czyli na całej połowie wyspy bardzo dużej. Natomiast w dniu wczorajszym, wczoraj wieczorem dowiedziałem się jeszcze też o tym, bo to wyszła wiadomość w ostatniej chwili, że najprawdopodobniej przepustki muszą wrócić. Bo wiecie co się okazało? Okazało się, że Filipińczycy wzięli to bardzo do serca, czyli że jak już nie ma przepustek, a i tak sklepy są niby pozamykane, restauracje są pozamykane, to że oni będą podróżować. No i w tym momencie od 2 dni, od poniedziałku, dzisiaj jest środa? Środa. Że od poniedziałku w samym Dumaguete są ogromne korki. Wszędzie. Na ulicach, przed sklepami. Stoi się w zasadzie godzinę albo półtorej do tego, żeby w ogóle wejść do sklepu. To jest jakąś totalną abstrakcją, więc rząd Negros, tutaj Oriental, władze chcą przepustek ponownie. Podobno one miały wejść dzisiaj, ale jeszcze żadnych checkpointów dalej nie ma. Z tego co wiemy, przepustki będą chyba jutro dopiero drukowane, więc za kilka dni pewnie znowu będę musiał nagrywać z góry. Co mnie akurat strasznie boli, bo tam jest dosyć gorąco już teraz i jeszcze pracownicy wrócili i oni dalej pracują, więc będzie hałas. No nic, muszę jakoś to wykombinować, żeby było fajnie. No ale wracamy do odcinka. Przed przylotem na Filipiny nie robiłem jakiegoś dużego rozeznania w tym, co mnie tutaj czeka. W zasadzie dzień, czy może 2 dni przed przylotem zacząłem czytać jakieś różnego rodzaju artykuły na temat Filipin. 5 lat temu nie było jeszcze tego tak naprawdę bardzo dużo. Więc znalazłem jakieś informacje, które miały mnie, powiedzmy, uspokoić albo też przestraszyć w różnych kwestiach. Dzisiaj zebrałem te informacje dla Was i przedstawię Wam je zaraz. Pierwsza sprawa to praca na plaży leżąc w hamaku. Zobaczyłem kilka zdjęć w internecie, jak to ludzie pracują leżąc w hamaku, odpoczywając sobie z jednej strony piękny widok, po lewej stronie fajny drink z palemką i myślałem, że tak będzie wyglądało moje życie na Filipinach. Jakie, słuchajcie, było duże rozczarowanie. No nie robiłem tego nigdy wcześniej, więc jak przyleciałem na Filipiny, pomyślałem sobie, dobra, pójdę na plażę, położę się w hamaku, specjalnie kupiłem hamak bardzo fajny, położę się w hamaku, wezmę sobie poduszkę, otworzę sobie laptopa i zacznę sobie pracować. No dobra, nie da się tego tak zrobić na dłuższą metę. To jest fajnie, jeżeli chcecie sobie zrobić zdjęcie takie, że tak pracujecie w hamaku, na plaży, leżycie, jest wszystko super. W rzeczywistości okazuje się, że na plaży jest po prostu tak gorąco, i to już nie mówię tylko wyłącznie od słońca, bo pewnie będziecie i tak leżeć w cieniu, bo w słońcu byście się spalili dosłownie w godzinę, albo nagrzali tak laptopa, że pewnie by się sam wyłączył. Natomiast nawet jak będziecie w cieniu, to i tak będzie temperatura tak bardzo wysoka, że będzie wszystko parowało od pasku, że nawet Wasze ręce, które będą leżały na laptopie, będą się po prostu tak pociły, że no, laptop będzie wymagał generalnego czyszczenia, albo co gorsze, jeszcze bardziej przemoknie po prostu z Waszego potu. To jest w zasadzie, nie wiem, no niemożliwe. Jeżeli myślicie, że też no dobra, w ciągu dnia to tak pewnie będzie wyglądało, no to więc pewnie zrobię to wieczorem. Wieczorem już jest lepiej. Po zmroku też oczywiście można się rozłożyć na hamaku. Jest już dużo bardziej przyjemniej, no bo oczywiście matrycę otwieracie sobie, leżycie sobie, jest małe światełko, można sobie pracować, chill. No tak też jest, ale wieczorami wylatuje bardzo dużo różnego rodzaju insektów. Więc jeżeli będziecie leżeć w hamaku, no to co chwilę coś będzie leciało do Waszej matrycy, która będzie podświetlona. No tak się po prostu nie da pracować. Jeżeli jeszcze zajmujecie się tylko i wyłącznie pisaniem jakichś dokumentów czy innych rzeczy, to jest spoko. Przeglądanie internetu też. Ale jeżeli chodzi o bardziej zaawansowaną kwestię, jak nie wiem, programowanie czy inne rzeczy, ja bym to odradzał. To jest fajne na godzinę, 2, na pewno codziennie nie będziecie tak pracować. To było moje takie trochę rozczarowanie. Myślałem, że będzie lepiej. Zawiodłem się. Kolejna kwestia to domek na plaży. Tak samo widziałem bardzo dużo fajnych filmików, że to ludzie mieszkają na plaży. Dosłownie wychodzą przed dom i już mają 10 metrów do plaży. Tak się oczywiście da mieszkać i takie mieszkania, takie domki są do wynajęcia, ale one są fajne, moim zdaniem, tylko i wyłącznie na wakacje. Jeżeli mieszkacie w takim miejscu, macie bardzo dużo problemów. Po pierwsze, ciepło. Pamiętajcie, że na plaży to jest przeważnie teren odkryty.
Czyli jeżeli mieszkacie bardzo blisko plaży, nie ma tam drzew, nie ma tam cienia, nawet wychodzicie przed dom, który jest pewnie w cieniu zadaszony, jest jakieś zrobione takie zadaszenie dla Was, to i tak się okaże, że to jest bardzo, bardzo gorąco. Więc większość tego i tak czasu, jeżeli chcecie spędzić, to spędzacie w środku mieszkania, gdzie działa wiatrak, albo gdzie działa klimatyzacja jeszcze lepiej i tam po prostu pracujecie, odpoczywacie. Jeżeli chcecie odpocząć przed domkiem, no to oczywiście dopiero to robicie po zmroku, więc dużo czasu marnujecie tego, który tak naprawdę niby jest dla Was fajny. W czasie wakacji to jest cool, ale jeżeli mieszkacie na dłuższą metę, no to już tak nie jest do końca przyjemne. Przynajmniej takie jest moje odczucie i też co rozmawiałem z dużą ilością osób, oni to samo to odczuwają. Kolejna kwestia odnośnie mieszkania na plaży to jest dostęp do, jak to nazwać, dostęp do słonej wody i słonego powietrza. Z tego też sobie sprawy nie zdajecie, no ale oczywiście jak mieszkacie na plaży, no to ta bryza, która cały czas będzie otaczała wasz budynek, jest bardzo słona. A co za tym idzie, wszystko co tylko i wyłącznie może skorodować, będzie korodowało 10 razy szybciej niż na przykład jak będziecie mieszkać w mieście czy w górach. To jest potwierdzone też naukowo i namacalnie przeze mnie, ponieważ cały mój sprzęt elektroniczny w zasadzie, i nie tylko elektroniczny, dostał nieźle po dupie, no za przeproszeniem, no bo wszystko zaczęło rdzewieć. Próbowałem to trzymać w jakichś specjalnych pojemnikach z odsączaczami wilgoci i innymi rzeczami. To działało jakąś na krótszą metę, no bo nie zawsze się pamiętało o tym, żeby to włożyć. Już nie wspominam, co się działo z motorem, który stał bardzo blisko plaży, więc ta bryza cały czas go otaczała 24 godziny na dobę. No tego już nie zabezpieczycie. Więc taki motor, który stoi przy plaży, a który stoi w mieście, to po nawet pół roku będziecie widzieć ogromną różnicę, jak to rdzewieje, jak tam to rdzewieje. Oczywiście możecie to próbować jakoś zabezpieczać, oleić, jakieś inne rzeczy, no ale to i tak zawsze nie będziecie o tym pamiętać cały czas, któregoś dnia zapomnicie, po deszczu to po prostu będzie, no i nagle zacznie wszystko rdzewieć. Wielu zapewnie z was też myśli, tak jak ja myślałem, że jeżeli przylecę na Filipiny i zobaczę pierwszą plażę, to ona będzie czysta i będę mieszkał na tej plaży, będzie po prostu bialutki piaseczek, koralowce wszędzie, no po prostu będę wychodził z tego domku i od razu będę płynął. No tak nie jest do końca. No te plaże, które widzicie na zdjęciach, czasami są czyste, ale to też zależy od sezonu. Bardzo często są one sprzątane. Jeżeli plaża nie jest sprzątana, no to ten cały syf z morza, który przypływa, no to on się gromadzi na tej plaży. Mało kto kiedy te plaże sprząta po sezonie, mało kto kiedy te plaże sprząta w sezonie, to też tylko i wyłącznie w tych takich komercyjnych miejscach, gdzie oczywiście mieszkania są bardzo drogie, albo w ogóle nie ma, bo tylko są hotele tam tylko one są sprzątane. Jeżeli znowu taka plaża nie jest sprzątana, to bardzo dużo tych, jak to nazwać po polsku, traw morskich spływa i się gromadzi na plaży, a następnie one fermentują, więc one też wydzielają swój smród. I to też niesie wszystko do domu, więc to już nie jest takie cudowne życie w raju, jakbyście przypuszczali. Ja osobiście wolę mieszkać teraz w mieście, albo najchętniej to bym w ogóle mieszkał w górach, no bo tam jest niższa temperatura, nie ma tego takiego gorąca i jest mniej turystów. Przylatując na Filipiny bałem się, że będzie bardzo dużo różnego rodzaju zwierząt, które przez ugryzienie mogą zagrażać Twojemu życiu. Naczytałem się różnego rodzaju artykułów, że o takie zwierzęta tam występują, to są niebezpieczne, te są niebezpieczne. Jest bardzo dużo węży, pająków tropikalnych, no przeróżnych naprawdę rzeczy i to mnie naprawdę przestraszyło. W rzeczywistości tak nie jest. Mieszkałem naprawdę w dużych, różnych, dziwnych miejscach. Nie na stałe oczywiście, ale podróżowałem i nigdy nie zdarzyło się nic złego, co by zagrażało mojemu życiu przez ugryzienie. Oczywiście są jakieś jaszczurki, są czasami jakieś pająki, ale z tego co ja się wszystko dowiedziałem, to one nie są niebezpieczne. W mieście na przykład występuje bardzo dużo karaluchów, ale one też nie zagrażają jakoś tam bardzo życiu. W małych miejscowościach, małych wyspach jest bardzo dużo różnego rodzaju jaszczurek, tuko czy innych rodzajów takich rzeczy, ale one tak samo nie zagrażają temu. Oczywiście jest niebezpieczeństwo, że zachorujesz na dengę przez ugryzienia od komarów, no ale jeżeli zabezpieczasz się przez specjalne płyny do tego, czyli ofy, czy jakieś inne do wcierania w skórę, to takie komary cię nie ugryzą. Oczywiście jest dużo przypadków, ale one nie są aż tak niebezpieczne. Jeżeli masz pieniądze, jesteś w stanie iść do szpitala i oni ciebie uratują. Na dengę przeważnie umierają osoby, które po prostu tych pieniędzy nie mają, są one z biedniejszych rodzin. No i jest naprawdę bardzo dużo tych przypadków. Ale to jest jedyna rzecz, o której wiem i która tak naprawdę zagraża tutaj.
Przylecę na Filipiny i będę się opalał. Będę miał ciemną skórę, będę zadowolony. Pewnie tak większość z Was myśli o tym, jeżeli myśli o wakacjach na Filipinach. Słuchajcie, dla Filipińczyków i dla osób, które mieszkają tutaj na Filipinach, to jest efekt uboczny tego, że są na słońcu. W zasadzie nie znam Filipińczyka, który by się cieszył z tego, że jego skóra jest ciemna. Oni mają taki kult białej skóry. W zasadzie każdy środek, który kupicie w sklepie, czy to będzie mydło, czy to będzie jakiś balsam do ciała, nie wiem, cokolwiek tak naprawdę, które jest dla waszej skóry, będzie whitening, czyli wybielające. No przeważnie to oczywiście nie działa, oczywiście te droższe tylko i wyłącznie środki działają. Natomiast oni mają kult białej skóry, oni uwielbiają białą skórę. Do dzisiaj pamiętam, jak pierwszy raz z moją obecną małżonką, z Christine, byliśmy na wyspie Siquijor i pojechaliśmy na taką najbardziej chyba znaną plażę Paliton Beach. Pojechaliśmy tam o godzinie 2 czy 3 po południu, czyli w sumie było jeszcze bardzo mocne słońce. No i rozłożyliśmy tam swoje jakieś tam ręczniki, położyliśmy się tam, było nas chyba z 6-7 osób, było też jeszcze kilku moich znajomych, jakieś koleżanki, po prostu siedzieliśmy, spędzaliśmy sobie miło czas. Kiedy oczywiście rozłożyliśmy się, no każdy z nas białych powiedział, no to słuchajcie, no to idziemy do morza, nie? Wykąpać się, ochłodzić, będzie fajnie. Filipinki na nas popatrzyły, zresztą tak samo jak i moja żona, i mówią, co wy, szaleni jesteście, jak to, teraz mamy się iść wykąpać, przecież kiedy jest największe prawie słońce? No my mówimy, no dobra, no ale to przecież tylko na 10-15 minut. Nie, no jak, no nie wejdę do wody, przecież jest za gorąco i jeszcze się opalę i wyjdę cała czerwona albo czarna. No nas to w ogóle zszokowało, to było już dawno temu. No teraz już jestem do tego przyzwyczajony, że Filipińczycy o takiej godzinie oni nie chcą iść na plażę. To się zdarza sporadycznie, no jeżeli chyba są też na wakacjach, ale normalni Filipińczycy, oni wolą mieć białą skórę, im się to podoba, że Europejczyk przyjeżdża, jest taki biały, taki piękny. No naprawdę szok. I tak jak teraz wspominam, no słuchajcie, na Filipinach nikt się nie opala. Nawet ci, którzy przyjeżdżają na wakacje tutaj, no to rzadko kiedy się zdarza, że oni wyjdą na plażę i zaczną się opalać. Dlaczego? No bo jest za gorąco na to. Za gorąco, a też po 2 godzinach leżenia plackiem na plaży, no oni wyjdą cali czerwoni. Naprawdę trzeba mieć krem 50, 100, nie wiem, maksymalnie co tylko jesteście w stanie kupić, żeby się tak rozłożyć na plaży. I moim zdaniem to jest całkowicie niepotrzebne, ponieważ wystarczy, że wyjdziecie, że będziecie nawet przed domem w cieniu siedzieć bez koszulki czy w stroju kąpielowym i tak się opalicie. Wyjdziecie 3-4 razy skuterem gdzieś tam i już będziecie czarni, więc naprawdę, no albo na początku czerwoni. Ale to nie jest potrzebne opalanie się. Ja myślałem, że to będę robił. Nie było takiego w ogóle sensu. Do dzisiaj mam biały tyłek, bo nigdy go nie opalałem i w zasadzie jestem opalony tam, gdzie jest ciało odkryte, czyli od kolan w dół i tutaj na rękawkach i na twarzy. Ceny na Filipinach są dużo tańsze niż w Polsce. No to jest kolejna takie zmierzenie się z rzeczywistością, bo można to bardzo prosto wyjaśnić. Jeżeli przylatujecie na Filipiny na wakacje i jesteście pierwszy raz, to te ceny dla Was się będą wydawać bardzo niskie. To znaczy, może nie będą się wydawać niskie, będą się wydawać niskie te produkty, ceny tych produktów, które będziecie chcieli kupić, czyli na przykład mango, kokosy, jakieś takie owoce morza, no bo to dla Was będzie tanie, no bo tego tak naprawdę chcecie i to tutaj jest dostępne. Natomiast jeżeli zaczynacie mieszkać na Filipinach, czyli wszystkich środków już potrzebujecie, na przykład masła, ziemniaków i innych produktów, które po prostu zacznie Wam brakować, to się okaże, że one są dużo droższe niż w Polsce. Dlatego to jest to zawsze będzie taka kłótnia na ten temat, czy ceny są niższe, czy wyższe. No oczywiście to wszystko zależy od produktów. Ja w tym momencie, kupując te rzeczy do domu, czy już mając rodzinę, żonę i córkę, kupując wszystkie rzeczy, czyli od A do Z, to co potrzebujemy, żeby było w domu, moim zdaniem wydaje się, że jest dużo drożej niż w Polsce. Ponieważ jeżeli robię normalne zakupy co tydzień, żeby mieć pełną lodówkę, no to te ceny już naprawdę wychodzą, szczególnie tych europejskich produktów, dużo wyżej, dużo drożej. Lecąc na Filipiny, przeczytałem gdzieś w internecie, że jest oczywiście pora sucha i pora deszczowa. I tam było wyjaśnione, że w porze suchej oczywiście jest piękna pogoda, a jak przychodzi pora deszczowa, czyli kolejne 6 miesięcy, to pada na non-stopie. To było, przestraszyłem się, jak to usłyszałem, bo no, słuchajcie, no nie leciałem na Filipiny po to, żeby nagle spędzić je w mieszkaniu i obserwować, jak deszcz pada codziennie. Znaczy, to by było fajne, pewnie więcej projektów bym był w stanie zrobić i skupić się bardziej na pracy. Natomiast rzeczywistość była całkowicie inna. Pora sucha i pora deszczowa to jest w zasadzie na ten moment, jak dla mnie, jeżeli bym dzisiaj przyleciał na Filipiny, to jest tylko i wyłącznie określenie, żeby rozróżnić sezon wysoki od sezonu niskiego.
ponieważ od kilku lat to, co obserwuję tutaj cały czas na Filipinach, to jest to, że pora deszczowa się całkowicie rozciągnęła na cały rok. Nie ma teraz czegoś takiego, że w którymś miesiącu więcej tego deszczu pada, przynajmniej ja tutaj mówię akurat o rejonie Siquijor i Dumaguete. Może pada tego deszczu 2 razy częściej, czyli pada parę razy w miesiącu, ale nie ma takiej możliwości, żeby padało przez cały miesiąc non-stop. Przynajmniej od 5 lat coś takiego się nie zdarzyło. Oczywiście są takie momenty, że przez tydzień popada więcej tego deszczu, później wychodzi słońce i to tak jakoś się miesza. A natomiast te informacje, które są dostępne w internecie, mówiące o tym, że przez 6 miesięcy będzie padał deszcz, to jest totalna brednia. Czegoś takiego się tutaj chyba nie zdarzyło i na pewno raczej się nie zdarzy, bo obecnie teraz już wchodzimy w porę deszczową i deszcz padał pierwszy raz 4 dni temu i to był pierwszy deszcz, który spadł od 4 miesięcy w naszym rejonie. Wszyscy w zasadzie na ten deszcz już tak wyczekiwali, ponieważ ta zieleń musi odżyć. I to bardzo też dobrze widać na Siquijorze w porze suchej, kiedy tego deszczu prawie w ogóle nie ma, gdzie roślinność umiera. Wyspa się staje taka szara. Dopiero po pierwszym, drugim, trzecim deszczu ta roślinność zaczyna nabierać kolorów, wszystko zaczyna rosnąć szybciej. No to jest akurat fajny okres i naprawdę ta pora deszczowa nie jest taka zła. Mi się ona bardzo podoba. Na wakacje ona też nie jest zła, ponieważ te ceny wtedy są niższe niż w high seasonie. Jest dużo więcej możliwości, jeżeli chodzi o noclegi, bo resorty są przeważnie puste, mają więcej pokoi wolnych, a też miejsca turystyczne, które w sezonie są oblegane, które już naprawdę są oblegane. W sezonie deszczowym jest tych osób dużo mniej albo czasami jesteście sami na wodospadzie, więc wtedy można fajne zdjęcia porobić, fajne filmiki ponagrywać. Mam nadzieję, że w tej porze deszczowej, jeżeli wszystko otworzą, sam będę takie filmiki nagrywał, żeby wam pokazać, jak to wygląda, kiedy nie ma nikogo. Przylot do Manili i zderzenie się z rzeczywistością, jak wygląda Manila. To jest, słuchajcie, kosmos. Dlaczego? Nie wiem, czy też mieliście takie wyobrażenie, jak lecieliście pierwszy raz do Azji. Ja tak zrobiłem. Wylądowałem w Manili, wyszedłem przed lotnisko i myślałem, że nie wiem, zobaczę palmy, kraj tropikalny, że będzie takie wow. A tu się okazało, że wyszedłem przed lotnisko i zobaczyłem ogromny ruch uliczny, smród, zamieszanie ogromne. To oczywiście, no, jeżeli sobie to wytłumaczymy, to tak, to jest lotnisko, ale jeżeli później wsiadacie w tą taksówkę, jedziecie na przykład do hotelu i się okazuje, że jest jeszcze gorzej, widzicie tą biedę na ulicach, widzicie te korki ogromne, ten zaduch taki i nagle brak chodników, ludzi praktycznie chodzących po ulicach, taki ogromny tłok, który w Europie no jest aż ciężko to po prostu opisać. To jest takie naprawdę przerażające i takie dołujące. Myślicie sobie, kurde, przeleciałem pół świata, żeby zobaczyć coś takiego. O, to naprawdę dobija, ale dobija to tylko i wyłącznie na krótki okres, bo jeżeli wsiądziecie w kolejny samolot i wylecicie na przykład na Bohol, czy Siquijor, czy wylądujecie w Dumaguete, już nagle zaczyna się robić takie okej. Zaczyna być tak spokojniej, zaczyna być tak bardziej przyjemniej, zaczyna być bardziej zielono i to jest najważniejsze. Dopiero jak tą zieleń zobaczycie, pierwszą plażę, która jest z piaskiem żółtym, a nie jakimś brudnym, nie zobaczycie tego takiego syfu, który jest wszędzie, dopiero zaczynają się wasze wakacje. I pamiętajcie, że ten pierwszy krok na Filipinach jest najcięższy, bo to trzeba przejść przez to, przelecieć przez to dosłownie samolotem i dopiero wylądować gdzieś na małej wyspie i dopiero wtedy się zaczyna tak naprawdę, zaczynają się wasze wakacje, które zaczynają się być przyjemne dla was. Zaczynają być przyjemne dla was. I na koniec jeszcze jedna taka kwestia w zasadzie dodatkowa. Nie wiedziałem, czy o niej wspomnieć, czy nie, bo akurat to może zależeć tylko i wyłącznie od osoby, ale jeżeli chodzi o mnie, największym rozczarowaniem było chodzenie w japonkach, czyli w tych klapkach takich, jak to nazwać chyba po polsku. No w sumie japonki to też jest nazwa polska. Chodzi o to, że nie wiem, no przylatujecie na Filipiny i wiecie, że będziecie chodzić w tych takich japonkach codziennie. Przez pierwsze 2 tygodnie, 3 tygodnie to się naprawdę staje bardzo przyjemne, no bo nogi odpoczywają, nie jest gorąco w butach i tak dalej. Natomiast słuchajcie, po pewnym czasie dochodzicie do wniosku, że no wasze stopy cierpią. No nie wiem, chyba podejrzewam, że przez takie japonki można naprawdę dostać niezłego płaskostopia, bo mnie nogi po prostu po pół roku zaczęły już tak boleć.
no musiałem się przerzucić z powrotem na buty i teraz mam już chyba z 5-6 par normalnych butów. Osoba, która przyjeżdża na wakacje, nigdy o tym nie myśli, no bo te 2 tygodnie, 3 tygodnie może spędzić w tych Japonkach i będzie to dla niej duża przyjemność, ale już mieszkając na Filipinach, to już naprawdę traci swój sens i to już nie jest takie przyjemne. Wspomniałem też o tym, bo wiem, że dużo moich znajomych nie może się doczekać. Czasami pisało nawet na Facebooku, że Japonki już spakowane, że będzie cudownie, nie mogę się doczekać, kiedy będę w nich chodził. No ja tak naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy buty normalne ubiorę. Japonek teraz tylko używam, żeby chodzić po mieszkaniu albo żeby wyjść na nasz rooftop i tam sobie chwilę odpocząć, ale jeżeli idę do miasta, czy gdzieś jadę, czy cokolwiek, nawet idę na zakupy, to ubieram normalne buty, bo mnie nogi po prostu bolą. No i też mniejszy syf jest na stopach, bo jednak w mieście to akurat no, tak to wygląda. I to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam, że zostaliście do końca. Dziękuję za Wasze komentarze, lajki i wszystkie inne udostępnienia, które robicie dla mnie. Kanał się rozwija i to dzięki Wam i naprawdę Wam jeszcze raz bardzo za to dziękuję. Dla tych wszystkich, których interesuje to, jakie będą kolejne odcinki, przypominam, że udostępniłem ankietę na YouTubie wczoraj bodajże, przedwczoraj. I w niej są tematy, które chcę poruszyć w następnych filmikach. Tam wychodzi na to, że chyba kolejne 4 filmiki to będą związane też z takim trochę życiem, takie poradniki, ale też, słuchajcie, planuję nagrać takie bardziej spontaniczne wyjścia. Natomiast no, teraz mamy to po prostu utrudnione, no bo jak wiecie, no jest dalej kwarantanna, dużo miejsc jest pozamykanych, więc nawet nie jesteśmy za bardzo w stanie podróżować. Też chcielibyśmy gdzieś za milion w końcu gdzieś wyjechać, żeby ona też pojechała gdzieś w góry, no ale no wiecie, ciężko jest. Pomyślimy jeszcze, jak to zrobimy, coś chcemy dla Was też nagrać wspólnego. Krystyn też się zapowiedziała, że chce coś powiedzieć po polsku, więc ona, mam nadzieję, że będzie bardziej aktywna w kolejnych filmikach, w kolejnych produkcjach. Ona też Was bardzo serdecznie pozdrawia, bo ogląda każdy filmik i stara się czytać komentarze, więc no nic, no, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pozdrawiam Was serdecznie, pa!